Państwa, witam Was ponownie w trzeciej części już naszego cyklu komiksowego, który nam tak akurat wyszedł. Co prawda jest to samo wideo co odcinek pierwszy i drugi, ale podzieliłam ten film na takie 3 segmenty, żeby właśnie łatwiej było nam troszeczkę się odnaleźć w tych naszych komiksowych dywagacjach. W pierwszej części wideo wspominałam Wam o tym, co komiks mógł podarować filmowi animowanemu lub ten film animowany mógł podarować komiksowi. W drugiej części bardziej skupiliśmy się na tym, jak tworzy się komiksy, a dzisiaj zajmiemy się komiksami bardziej od strony scenariusza filmowego. Wspominałam Wam już troszeczkę o Japonii, troszeczkę wspominałam Wam może i o Polsce, ale do tego też jeszcze wrócę. Ale dzisiaj wspomnę Wam o źródle komiksu, współczesnego komiksu, czyli znów jesteśmy w Ameryce. Ostatnio w Ameryce miała miejsce premiera filmu produkcji studia DreamWorks o przygodach kapitana Majtasa. Taka parodia Supermana, który, jak dobrze się domyślacie, również nie jest amerykańskim wzorem bohatera na 100%. Zaraz powiem dlaczego. Ale ta parodia tego właśnie Super Majtasa była tak naprawdę postacią komiksową wymyśloną przez 2 uczniów. I ci uczniowie mieli bardzo ciekawe role. Otóż jeden był rysownikiem, a drugi był scenarzystą komiksowym. Ja akurat w moim przypadku jestem rysownikiem i scenarzystą w jednej osobie. To znaczy i dialogi, i postacie to robota jednej osoby. Ale w tym filmie oczywiście w sposób uproszczony było pokazane, jak mogą przebiegać żartobliwie, w wersji żartobliwej oczywiście relacje rysownik, a po prostu scenarzysta w przypadku komiksu. Zadaniem scenarzysty w przypadku komiksu jest napisanie dialogów i oczywiście wymyślenie fabuły. Rolą rysownika jest oczywiście uzupełnienie kadrów w rysunki. Czyli scenarzysta mógł napisać, dawno temu w Ameryce mieszkał sobie super bohater i napisać na przykład, co ten bohater mówi, a rysownik dorysuje dymek i tego naszego bohatera, który leci nad miastem. W filmie mamy zatem przedstawionych naszych tutaj małych uczniów, którzy są rysownikami i scenarzystą komiksowym. Nie jest to oczywiście jedyny przypadek twórców komiksowych uchwyconych w popkulturze, ale ten film jest tutaj dla nas taką wyjściową po prostu inspiracją do opowiedzenia o roli rysownika i komiksiarza, to znaczy rysownika i oczywiście scenarzysty komiksowego. Wiem, że czasami na rysowników komiksowych mówiło się komiksiarze, albo przynajmniej tak ja słyszałam, może źle usłyszałam. Napiszcie sami tutaj w komentarzach, czy źle coś powiedziałam. Ten rysownik oczywiście mógł polegać na swoim, jak przy filmie Kapitan Majtas, przyjacielu. Dobrze, a teraz wróćmy do naszego superbohatera. W filmie Kapitan Majtas to oczywiście znienawidzony dyrektor, który przypadkiem zostaje superbohaterem, zostaje zahipnotyzowany, a potem ratuje świat przed tymi złymi. Na początku kapitan nie ma żadnych mocy, potem przypadkiem je zdobywa. A jak to oczywiście możecie prześledzić w filmie? Ponieważ Kapitan Majtas w rzeczywistości był komiksem 3-tomowym, a potem dopiero na podstawie jednego z tych komiksów zrobiono film. Dobrze, ale jeśli chodzi o superbohatera w komiksie amerykańskim i w kolejnych komiksach, gdzie ta kalka takiego bohatera właśnie w pelerynce latającego i ratującego innych. Skąd się to wzięło? Kluczem do tego wszystkiego była mitologia grecka. I tutaj dochodzimy do pewnego paradoksu. Przypominam, że komiks jest jakby skarbem narodowym kultury amerykańskiej, mam na myśli oczywiście Amerykę Północną, Stany Zjednoczone. O tyle komiks czerpie bardzo wyraźnie z kultury europejskiej. Dobrym przykładem są właśnie ci superbohaterowie nie tylko z kina, ale także właśnie z komiksów, którego pierwowzorem najprawdopodobniej był Herkules. Mówię Herkules tutaj bardziej używając mitologii rzymskiej, a nie greckiej, bo Herakles to byłoby po grecku w oryginale. W ogóle imię tego Herosa jest bardzo paradoksalne, bo znaczy ku czci Hery, prawda? Ku czci tej macochy, która go nie lubiła za bardzo.
więc żeby było zabawniej, więc Herkules. I oczywiście, żeby było bardziej po amerykańsku, to wysłano bohatera w kosmos. W krajach sąsiadujących z Polską bliżej lub dalej funkcjonowały inne określenia na komiksy, w tym warto wspomnieć, że we Włoszech komiks to fumetti, czyli dymki. Od tego właśnie charakterystycznego zapisu dialogów postaci w rysunkach. Albo Francuzi mają, tak jakby powiedzieć, tasiemkę z różnymi obrazkami. Tak byśmy to po polsku powiedzieli, to wyrażenie. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oczywiście istniał termin na określenie słowo komiks niż komiks. Były to kolorowe zeszyty lub historyjki obrazkowe. Oczywiście miało to swoje uzasadnienie według władz komunistycznych, że to jest z wrogiej Ameryki, ale same historie obrazkowe nie są dla naszej kultury również całkowicie obce. Wspominałam już Wam o polskich przodkach komiksu, jak na przykład Drzwi w katedrze gnieźnieńskiej, które możemy uznać za nasz pierwszy komiks, oczywiście w Przymrużeniem oka, ale także komiksami były przygody Koziołka Matołka, które jeszcze nie posiadały charakterystycznych dymków, ale miały właśnie tą cechę, że to było pełno podobnych do siebie obrazków, które znajdowały się obok siebie i zapowiadały jakby kolejny ruch postaci. Z tego też powodu przygody Koziołka Matołka idealnie też nadawały się na scenariusz rysunkowy, ale dla naszego cyklu Justa animuje komiksy są w pewnym sensie zmodyfikowanym scenariuszem rysunkowym. Cały czas o tym Wam przypominam, że komiksy to tak naprawdę scenariusz rysunkowy, który po prostu posiada troszeczkę inaczej ułożone dialogi bohaterów. To znaczy dialogi są wewnątrz kadru, a nie poza nim. Chociaż znalazły się już teraz i komiksy, które nie mają rysowanych dymków, tylko właśnie te dialogi postaci znajdują się w tle. Ale przypominam, że istnieje coś takiego jak komiks undergroundowy, gdzie niekoniecznie właśnie mamy dymki komiksowe, które są jakby oddzielone od rysunku, tylko wręcz na samym rysunku mogą być zapisywane informacje istotne dla czytelnika. Jak w przypadku pierwszego komiksu o amerykańskim Bobasie, który miał swoje dialogi zapisywane na koszulce, a niekoniecznie właśnie w dymkach. Ten pierwszy komiks był wydawany w żółtych gazetach i to były historie adresowane do imigrantów, którzy dowiadywali się co nieco o tym amerykańskim świecie, który był czasem prawdziwszy, bo nie było tam tego mitu American Dream. I tutaj wtedy okazuje się, że komiks, nasze historyjki obrazkowe, które miały tylko śmieszyć i rozweselać, mogą nieść również poważniejsze treści. Dzisiaj jest to dla nas jasne, że komiksy niekoniecznie muszą być śmieszne, ale nazwa polska odwołuje się tak jakby do źródła, czyli do tego współczesnego komiksu amerykańskiego, który dał właśnie początek tej formie historyjek obrazkowych, jakie my znamy. Jak widzicie, to był bardzo długi vlog na temat komiksu. Podzieliłam go aż na 3 części, bo jest to temat rzeka. Ja tu opowiadałam o swoich początkach komiksowych, troszeczkę o historii tego gatunku, ale nie zapominajmy, że właśnie choć komiks ma swoją nazwę amerykańską w tytule, tak jak w Polsce przynajmniej, to jednak jego korzenie sięgają kultury europejskiej. Mało tego, przypominam na sam koniec również, że polski komiks ma już ponad 100 lat i warto o tym pamiętać, że Polacy nie gęsi, swoje komiksy również mamy. I tyle jeśli chodzi o sprawy komiksowe. Widzimy się w kolejnych odcinkach z cyklu Justa animuje, gdzie zaprezentuję Wam kolejne tematy. Ten film był bardzo długi, dlatego zdecydowałam się go podzielić na 3 części, bo kolejny Justa animuje już o numerze 39 będzie o zupełnie innym temacie. A o czym? Dowiecie się wkrótce. Pa!